Witajcie. Tematem dzisiejszego filmu jest ramen z kaczki, a ideą maksymalne wykorzystanie surowca, bez marnowania go. Użyjemy tych i wielu innych składników. Ja i mój gość, utalentowany szef kuchni. Film będzie miał kontynuację. Witamy Was serdecznie wieczorową porą. Mnie już znacie od dawna, a tutaj kolegi nie znacie. Przedstawisz się? Rafał. Witam Cię serdecznie na moim kanale. Co tutaj mamy? No mamy takiego domowego wędliniarza i twórcę domowych wyrobów i mamy zawodowego szefa kuchni z wieloletnim doświadczeniem. Tak, zgadza się. Ale Ty ci nie tylko zajmowałeś szefowaniem kuchni, Ty robiłeś też inne rzeczy. I w serwarstwie siedziałeś... Byłem serowarem, byłem również masażem, ale takim, tak jak Ty, amatorem bardziej. Amatorem, tak, który sprzedawał swoje wyroby i to się nazywa amator, tak? No, zgadza się, ale na małą skalę. Na małą skalę, ale im mniejsza skala, tym lepiej. No tak, oczywiście, rzemiosło jak najbardziej. My się już jakiś czas znamy, bo wspólnie działamy w takim temacie powiązanym ze szkoleniem, gdzie łączymy tą tradycję wyrobów domowych, w którym i ja, i Rafał mamy doświadczenie, i łączymy to z profesjonalizmem szefa kuchni, no, której mi brakuje tej domeny. No, bez przesady. No. No nie, zdecydowanie. Ja jestem amator, tutaj jest zawodowiec. I dlatego chciałem zawodowca zaprosić do siebie na kanał, ponieważ to, co chcemy dzisiaj pokazać, wymaga naprawdę kunsztu kulinarnego. No, chcemy trochę skomplikować dzisiaj Twoje przepisy. Zacznijmy od tego, że dobry surowiec naprawdę potrafi sporo kosztować i nie wolno go marnować w żadnym zakresie. Nie, chcemy wykorzystać całą kaczkę, która jest jakby przedmiotem dzisiejszego filmu, łącznie z kośćmi, ze skórą, ze wszystkim, co tutaj mamy. No ale oczywiście skóry nie będziemy jeść. Znaczy skórę tak, ale kości raczej Kości chyba. raczej nie, ale na pewno nam się przydadzą. Tutaj jest też bardzo ważne to, że oczywiście nie zrobimy tego mnóstwa rzeczy, które są zaplanowane z jednej kaczki, bo tych rzeczy kilka będzie i tych kaczek musiałoby być wiele, wiele, wiele. Co prawda był w historii taki jeden, który chleb i ryby podzielił i nakarmił wielu. My takich zdolności nie mamy. Nie będziemy tego robić. Ale za to dołożymy wiele składników, nie tylko te, które są na stole. Dołożymy wiele składników, żeby wykorzystując tą kaczuszkę, która jest bardzo dobrej jakości, za dobre pieniążki kupione, bo to nie jest typowa przemysłówka, tylko coś z ekohodowli. Tak, kaczka nie fermowa, tylko taka, która miała fajne życie. No i liczymy na to, że będzie smaczniejsza i liczymy też na to, że jej smak uda się przekazać wielu potrawom. Myślę, że jest duża szansa na to, żeby nam się to udało. Jak widzicie, Rafał jest trochę stremowany, bo on przed kamerą to jeszcze nie stał. Pierwszy raz. Pierwszy raz. Także dajcie łapkę w górę, żeby się tu rozluźnił trochę. Dobrze, ja przestanę gadać, bo ja gadać mogę, jak wiecie, długo, ale zadam Ci teraz proste pytanie. Po pierwsze, powiedz dokładnie, jakie potrawy będziemy robili. Chcemy pójść dwiema drogami, to znaczy chcemy zahaczyć tą stronę przetwórczą i chcemy zahaczyć też tą stronę gastronomiczną, więc będziemy robili ramen z kaczki, jeżeli chodzi o kuchnię, a jeżeli chodzi o przetwórstwo, to zrobimy sobie kaszankę azjatycką, która różni się dość znacząco od tej naszej tradycyjnej, chociażby z tego powodu, że nie ma tam kaszy, jest ryż. Czyli ryżanka. Taka ryżanka, można powiedzieć. Pokażemy ten... Pokażemy po prostu jakby jak można całe zwierzę tak naprawdę przerobić, nie marnując ani jednego elementu. Będziemy tutaj wykonywali to wieloetapowo. Dlatego też nie wiemy dokładnie... Na pewno nie będzie to jeden odcinek, bo to się nie da tak. Raczej nie to byłoby zmieścimy. strasznie długie i strasznie ciężkie do przybrnięcia. Postaram się to finalnie zmontować jakimiś etapami i pewnie powstaną z tego 2 albo 3 filmy, które będą wspólnym ciągiem, ale postaram się tak zmontować, żeby łatwiej było skleić to w kupę. Dobrze. Co mamy na stole i co będziemy robili dzisiaj? No mamy oczywiście kaczkę, czyli głównego bohatera. Z tej kaczki wytniemy tylko piersi, natomiast resztę tego korpusu będziemy palili w piekarniku na wywar. Na stole mamy imbir, mamy jajka, mamy suszoną śliwkę, mamy liście kafiru, mamy czosnek, mamy grzyby shiitake,
mamy sos sojowo-grzybowy i mamy mirin. Generalnie wszelkie proporcje szczegółowe to podamy Wam w narracji, bo to byłoby tak trudno teraz to O, trzeba byłoby notować i tak dalej. A w ogóle szczegóły będą też na blogu, jak zwykle link w opisie do każdego z filmów i tam będą szczegóły, ale też w narracji też proporcje ilości podamy. Także na razie tylko składniki. no dobrze. Będziemy robili dzisiaj tak naprawdę poza wywarem jeszcze solankę do piersi z kaczki. Zamarynujemy sobie też dzisiaj jajko w sosie grzybowym i w mirinie. Namoczymy grzyby no i będziemy gotowali wywar, który 4-5 godzin minimum będzie musiał się gotować. I wywar jakby będzie bazą i do ramenu, i do kaszanki. My będziemy pracowali 3 dni. Tak, około 3 dni to Znaczy jest... dzisiaj jest wieczór, więc nie przesadzajmy z No, tym. ale dzisiaj musimy zacząć, natomiast około 3 dni potrwa realizacja tego, ponieważ samo solenie to jest minimum 12 godzin do 24. W międzyczasie wywar, w międzyczasie jajka będą się marynowały, no i kaszanka też jest czasowonna. No tak, ale to nie znaczy się, że my będziemy ciężko pracowali przez 3 dni, tylko to są procesy takie, które Tak, po prostu wymagają wymagają czasu. czasu. A tak naprawdę my to możemy tutaj ogarnąć chwilę, a potem sobie usiądziemy przy stoliku i porozmawiamy. Dokładnie. Ale o tym nie na filmie, o tym już nie na filmie. Dobra, to my się będziemy brać za robotę, my będziemy po kolei wszystko robić, pokazywać w narracji, opowiadać Wam, jak się nasuną jakieś pytania, jak czegoś nie dopowiemy, to dawajcie je w komentarzu, odpowiesz. Tak, jak najbardziej. Zdecydowanie. Ja też jestem ciekawy, bo dla mnie to są niektóre z tych składników dość egzotyczne. Ja bym ich nie dawał, albo w takiej ilości nie dawał. No, ale zobaczysz, może Ci się spodoba. Mam taką nadzieję. Bierzemy się za robotę. Działo się będzie wiele, ale celowo to skomplikowaliśmy, by jednocześnie wytworzyć wielkie bogactwo smaków, aromatów i wrażeń wzrokowych. Żeby zmaksymalizować efekt oraz ukazać ogrom możliwości. Blachę piekarnika wykładamy papierem. Podpiekamy korpus kaczki, z którego wycięliśmy piersi. Piersi trzeba jeszcze skalibrować. Czterdzieści gramów grzybów shiitake zalewamy wodą do przykrycia i zostawiamy na 12 do 24 godzin. Przygotowujemy solną marynatę do piersi. 50 ml oliwy po mace, imbir świeży 50 g, połowa główki czosnku, śliwka suszona 50 g i 7 liści kafiru. Wszystkie szczegóły dokładnie są opisane na blogu. Link w opisie filmu. Przesmażamy kilka minut. Pachnie cudnie od samego początku. Zalewamy około 1,5 do 2 litrów wody i gotujemy przez następne kilka minut. Po czym odstawiamy do ostygnięcia. Później zrobimy z tego 4% solankę. Gotujemy jajka na miękko, 5-7 minut, zależy od wielkości. Gdy gotowe, przemywamy zimną wodą i rozbijamy skorupki. Łatwiej je będzie potem zdjąć. Jaja się studzą. Czas zrobić do nich marynatę. 200 ml wody, 50 ml sosu sojowo-grzybowego i mirin 50 ml. Grzejemy do zagotowania. Korpus kaczki się opiekł, a pod nią powstał wartościowy sos, który wykorzystamy. Budujemy wywar do ramenu, zaczynając od tego, co się z kaczki wytopiło. Po rozgrzaniu dodajemy 50 g imbiru, pół główki czosnku, 7 liści kafiru. Cudny aromat czuć w całej kuchni. Kilka minut smażymy i zalewamy zimną wodą w ilości wystarczającej do zanurzenia w niej korpusu kaczki. Wywar powinien się gotować przez 3-4 godziny. W tym czasie kolejne czynności. Obrane jaja zalewamy schłodzoną marynatą na 12 do 24 godzin, oczywiście w lodówce.
Marynata do kaczych piersi już wystygła. Trzeba ją zważyć, by dobrać ilość soli. Ma być solanka 4%. U nas wywar około 1500 gramów, więc soli około 60. Solanki powinno być wagowo minimum 2 razy więcej niż waga poddanych marynowaniu piersi. Wkładamy je i zostawiamy w chłodzie na 12 do 24 godzin. Wracamy do wywaru. Po zakończeniu gotowania mięso zupełnie odchodzi od kości. Zostawiamy do wystygnięcia. Dzień następny zaczynamy od obróbki piersi kaczych metodą sous vide 58 stopni Celsjusza. Na stół wejdą wcześniej przygotowane tomaty, w tym namoczone grzyby, ale będą też nowości. Cebula, pół kilo batata oraz inne składniki, które będę omawiał na bieżąco. Wyciągamy piersi z marynaty, osuszamy i smarujemy sosem hoisin. Łyżeczkę na pierś. Następnie wkładamy do worka, zamykamy próżniowo i zgrzewamy. Po czym rozpoczynamy proces termiczny sous vide. Kolejny etap – obranie i krojenie batata oraz cebuli na kawałki. Teraz przecedzimy wczorajszy wywar i obieramy kości z mięsa. Następny składnik – pasta curry 15 g i 2 ząbki czosnku. Do garnka dolewamy 50 ml oliwy po mace, smażymy batata, cebulę i czosnek przez kilka minut. Dodajemy pastę curry oraz namoczone grzyby razem z wodą. I jak się płyn zredukuje, to dodajemy wywar z kaczki. Zostawiamy 1,4 litra do dalszych działań. A resztę użyjemy tutaj i gotujemy, a potem blendujemy zawartość. Wybraliśmy wersję zagęszczoną ramenu. Oczywiście może też być klarowna, ale nie tym razem. Teraz dodatki do smaku. Sól, odrobina oleju spalonego sezamu, sok z limonki lub cytryny, cukier. Do smaku dodajemy jeszcze 5 g pasty curry i parę liści kafiru. Finał jest bliski. Wakame, makaron udon, siekana kolendra i jeszcze kiszony imbir. Po 3 godzinach w sous vide piersi są gotowe. Schładzamy w lodowatej wodzie. Przygotowujemy mąkę i panierkę panko oraz jajko. Wyjmujemy piersi z worków sous vide i osuszamy. Jedna z nich zostaje ponacinana, drugą panierujemy w mące i 2 razy w jajku i panierce panko. Teraz rzeczy muszą się dziać jednocześnie. Smażymy ponacinaną pierś na patelni, a panierowaną w głębokim oleju. Rozgrzewamy makaron, kroimy marynowane jajka.
Jak to mówią Włosi? Grande finale? Dzień drugi. Dzień drugi i ramen prawie że gotowy. Tak, udało się prawie go skończyć. Będziemy go właśnie składali. Suwidowaliśmy obie piersi. Jedna jest wykończona na patelni bez panierki, druga jest podwójnie spanierowana w panko i w głębokim tłuszczu. I obydwu użyjemy do ramenu, do finału naszego. Mamy kiszony imbir, mamy wakame, mamy kolendrę, mamy jajko, które wczoraj marynowaliśmy, mamy udon, no i mamy też sam wywar. No to co? Działamy. Kompletujmy to. To działamy. Jak to pachnie, kurde. Ty, szybciej, szybciej. Kiszony imbir, wodorosty, wakame i siekana kolendra. Domowy ramen, no proszę. No, Czegoś można. się dzisiaj nauczyłem. Cieszę się. Czegoś dzisiaj nauczyłem. No dobra, nie będziemy się przed kamerą obżerać, idziemy do stołu. Dobra. Także ja Ci bardzo dziękuję za ten poczęstunek. Dobrze, że mamy tego więcej. A ja dziękuję za zaproszenie. A będziemy działać dalej, bo to nic się nie zmarnowało. To, co było spod rosołu pójdzie, znaczy spod makaronu, będzie dodane do innego naszego działania. Tak. Do kaszanki to będzie temat innego filmu. I co? No nic się nie marnuje chyba, Nie, tak? wszystko praktycznie zużyliśmy z całej kaczki. Znaczy zużyjemy, bo będziemy jeszcze działali dalej z tym tematem. Ale póki co idziemy jeść ramen, a na dalsze rzeczy będziecie musieli chwilę zaczekać. No. Jak się podobało, łapki w górę. Zapraszam na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że jeszcze raz mi się uda go zaprosić. Dajcie tam tych łapek więcej, żeby go zachęcić. Dzięki bardzo. Na razie, hej! Nie wszystko z kaczki zostało jeszcze wykorzystane, ale o tym opowiemy w następnym filmie, na który zapraszamy. Jeżeli podobają Ci się moje filmy, to kliknij w kafelek na ekranie i obejrzyj następny.